Cześć, witam serdecznie, tu Paulina i kanał Innymi Oczami, witam się z Wami. Dzisiaj wyjątkowo z herbatką. Herbata czarna, też bardzo lubię, jak i czarną kawę, to lećmy z filmem. Tak, chciałam dzisiaj Wam opowiedzieć, że o takim ostatnio, aby powiedzieć, okresie, w którym to Kacper stał się bardziej samodzielny. Jak ta samodzielność wygląda, zaraz Wam opowiem. A wygląda to mianowicie tak, że przykładowo ubieram mu coś. No i on sygnalizuje, że coś jest nie tak. Że przykładowo nie lubi za wysokich golfów. Właściwie on nie lubi golfów. Szale jeszcze zniesie, ale golfów już nie bardzo, bo mu to wszystko tutaj przeszkadza. Kurtki też nie lubi mieć zapiętej pod samą szyję, aż tutaj do brody. To mnie również przeszkadza zawsze i nie cierpię tego okropnie. I Kacper ma takie coś, że właśnie też tego nie lubi. Trzecia sprawa jest taka, że przykładowo była sytuacja, gdzie Robert musiał sam z nim zostać w domu. Ja musiałam jechać do kolonii. No i o to chodzi, że Kacper nie miał zajęć w tym momencie i Robert go ubierał i chodzi o to, że nagle Kacper zauważył, że zakładam jakieś skarpetki i po prostu widzi, że jest inny wzór na nich, a on w tym momencie akurat tych skarpetek nie chciał i poszedł do szuflady wyciągnąć sobie inne. Chyba jakoś tak było, nie wiem dokładnie, ale podejrzewam, że chciał skarpetki z Sendung mit der Maus und Elefanten, czyli z myszką i słoniem, taki program jest. I z tym słoniem chciał skarpetki, bo mu kiedyś na początek roku szkolnego kupiłam skarpetki specjalnie z tym słoniem i on je bardzo lubi, więc chciał sobie je założyć. Kolejna rzecz jest taka, że nie muszę go więcej właściwie karmić. Chodzi o to, że w większości, powiem tak, w większości, bo są potrawy, w których potrzebuję większej czy mniejszej pomocy, potrawy, które się trochę w rękach rozwalają jakby albo coś takiego, no to on potrzebuje pomocy, czy pokroić coś, ale generalnie zupę już zje sam. I takie stałe posiłki też je sam, bo sobie nawije i jeszcze ma trochę problemy z krojeniem, ale tego też się nauczy. Ostatnio miałam takie coś, że na zewnątrz spadło trochę śniegu. No i opowiadałam Kacprowi, że śnieg jest na zewnątrz. No i Kacper jak to usłyszał, zobaczył wieczorem nawet ten śnieg. Rano pomyślał sobie, żeby iść do szuflady i wyciągnąć sobie rękawiczki. I powiem Wam szczerze, co się wydarzyło wczoraj. Wczoraj miał kiosk w szkole. Właściwie raz w tygodniu kiosk się otwiera w szkole. Kacper dostaje 1 euro do szkoły i może sobie coś w tym szkolnym kiosku kupić. W ramach tego, że te dzieci uczone są także życia codziennego w jego szkole, chodzą na przerwie do kiosku. Tam można sobie kupić bułkę, można sobie coś słodkiego kupić, wiadomo, tak. Ceny nie są jakoś wygórowane, na miarę, na tyle, że te euro na cokolwiek wystarczy. Poszlibyście do przykładowo piekarni i zapłacilibyście za bułkę masę. Kacper chyba płaci za bułkę, z tego co wiem, 50 centów i jest to bułka z serem, bo on bardzo lubi ser. Żółty i po prostu wczoraj pani napisała w zeszycie, bo mamy taki zeszyt do komunikacji dla tych, co nie wiedzą. Kacper nie umie mówić, ponieważ ma autyzm wczesnodziecięcy. I pani ze szkoły wychowawczyni komunikuje się z nami przez ten zeszyt. No i napisała, że Kacper samodzielnie wybrał sobie, co chce sobie kupić i zapłacił jego pieniędzmi. No i fajnie. Chodzi o to, że często
ostatnio jak chodzimy do sklepu, też go coraz częściej zabieramy i zauważyłam, że on się zaczyna udzielać w tych zakupach. Nie jest coś takiego, jak kiedyś przelatywał przez sklep w jakimś amoku, albo szukał tylko swoich rzeczy. Po prostu jest zainteresowany tym, że się coś wkłada do koszyka, sam sobie swoje rzeczy też szuka, wybiera i wkłada do koszyka. Jak już jesteśmy przy taśmie, przy kasie, wykłada rzeczy na taśmę i potem wszystko do koszyka wkłada. Ostatnio aż mnie to zdziwiło. Często jak jest mniej zakupów, mniej ludzi, nawet daje mu pieniądze, żeby zapłacił. No i oczywiście on odbiera tą resztę, uczę go, żeby odbierał resztę i pakuje mi to do portfela. Także jak nie ma za dużo ludzi, tak? Jak jest więcej ludzi, muszę przejąć tą inicjatywę, bo niestety Kacper się uczy i robi to wszystko bardzo powoli. I powiem Wam szczerze, że nawet jeśli chodzi o zajęcia szkolne typowo matma, niemiecki i tak dalej, no to powiem Wam szczerze, że pani na pierwszym spotkaniu w szkole po wakacjach powiedziała, to było jakoś we wrześniu, końcówka września, powiedziała, że Kacper sobie już zaczyna wyciągać zadania w szkole i sobie je robi. Nigdy nie był zainteresowany, zawsze robił po prostu coś innego, a teraz interesuje go typowe uczenie się, no bo go to fascynuje, tak? I właśnie jak on miał teraz dni, kiedy musiał zostać w domu z takiego czy innego powodu, to po prostu musiałam z nim robić pewne zadania. Jak widzieliście, nie wiem, czy wy wybadaliście te shorty ode mnie, że Kacper zaczyna ładnie już powoli pisać i liczyć. Także, no wiecie, wcześniej musiałam go naprawdę tak zachęcać. Teraz też musi mieć bardzo mocny bodziec zachęcający, żeby zrobił te zadania, ale robi od początku do końca. Nie jest tak, że tak jak kiedyś, że zrobił, musiałam zrobić dłuższą przerwę, potem następne i znowu przerwę. Teraz robi po prostu po kolei ciągiem zadania. Mówię, jak zrobię wszystkie, bo jest na tyle duży, to wtedy po prostu on dostaje tą nagrodę. Niestety tak się uczy, działa na zasadzie właśnie tych nagród. No i wiecie, no i Kacper ostatnio lubi w weekendy, czy przykładowo z rana, jak jest wypoczęty, lubi sobie ulubione piosenki pośpiewać. W sumie on jako tako nie śpiewa, ale dużo pokazuje swoim językiem dziecięcym migowym. Przykładowo, jak się toczą koła od autobusu i co w tym autobusie się dzieje i tak dalej. To jest jedna z jego ulubionych piosenek. Piosenka się nazywa z niemieckiego Die Räder vom Bus, czyli koła z autobusu. Także jak ktoś nie wie, wbijcie sobie w internet, po prostu napiszcie sobie w wyszukiwarkę i Wam się wyświetli. Pewnie dużo ludzi też ją zna, bo nie wiem, może gdzieś zasłyszało i tak dalej. W każdym razie lubi sobie tą piosenkę pośpiewać i ma wtedy dobry humor. I jak jej nie skończę, to on nalega, żebym śpiewała z nim dalej. No i po prostu jak już koniec jest, to Kacper krzyczy brawo i żebym mówiła brawo i że potrzebuje tej pochwały i to nie musi być nagroda typu coś namacalnego, ale wystarczy właśnie te brawo, te pochwalenie, że ładnie, że to, że tamto i jest, no, że jest super, tak, bo jednak dziecko dziecko takie jak on potrzebuje tej pochwały, tak. Także wiecie, dużo się wydarzyło, pozmieniało, dużo samodzielności przyszło i często też jest tak, że Kacper po prostu jeśli potrzebuje pomocy, to przychodzi po tą pomoc i jak coś, to bierze mnie za rękę, mówi helfen, czyli pomóc. Także wiecie, on jeszcze tak jako tako nie odmienia, ale dużo wiadomo z kontekstu, o co chodzi. No i angażuje się w to wszystko, tak? Także w tą interakcję. To nie jest tak, że on się w ogóle nie rozmawia z nikim i tak dalej, ale próbuje i jest
ta wymiana komunikacji już powoli następuje. Nie jest to komunikacja, która opiera się tylko na jego potrzebach, ale można go już zapytać, czy coś jest fajne, czy niefajne, czy tak, czy nie i tak dalej. Także już powoli się zaczyna ta sfera emocjonalna, socjalno-emocjonalna rozwijać. Także wiecie, no to by było na tyle. Zapraszam Was na następny odcinek, który się pojawi niebawem. Do zobaczenia. Cześć!